Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy wyprzedaż na giełdach to skutek nowego Złotego Krzyża? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam. Czy wyprzedaż na giełdach to skutek nowego Złotego Krzyża? Ten materiał będzie w szczególności poświęcony temu, co się dzieje teraz na giełdach papierów wartościowych, ponieważ wygląda na to, że giełdy papierów wartościowych zaczynają trend spadkowy, bardzo silną fazę korekty spadkowej i pytanie jest, co może się dalej wydarzyć, i w tym materiale postaram się odszukać odpowiedzi na pytanie, jaki jest scenariusz bazowy na najbliższy czas na giełdach papierów wartościowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale także w skali globalnej. Pierwszy wykres, przypominam, pokazuje statystykę z prawie 100 ostatnich lat. Cały rok jest rozbity na poszczególne miesiące i statystycznie, kiedy występuje najsilniejsza faza na rzecz wzrostów indeksu Standard & Poor, w którym miesiącu jest także najgorszy okres do inwestowania na rynku akcyjnym. I okazuje się, że na przestrzeni tych ponad 90 lat najlepszym miesiącem jest lipiec, ale najgorszym jest wrzesień. I wydarzenia, które mają miejsce teraz na giełdach papierów wartościowych, na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, czyli na indeksie Standard & Poor, potwierdzają ten scenariusz, a nawet sprawiają, że on materializuje się w skali zdecydowanie większej niż wynikałoby z tej statystyki, która pokazuje, że średnio we wrześniu indeks spada o nieco ponad 1%, natomiast teraz spadki zdecydowanie parokrotnie przewyższają tą wartość miesięcznego ruchu zmiany indeksu Standard & Poor. Czy wyprzedaż na giełdach to skutek nowego krzyża? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo na przestrzeni ostatnich godzin na rynku surowcowym doszło do zmiany. Zmiany z powodu tego, że jeden z niezwykle istotnych składowych rynku surowcowego zaczął zachowywać się odmiennie od reszty. Reszta, kiedy amerykański dolar jest kupowany, to wykazuje tendencję do spadania. Natomiast wyłamał się jeden ważny, czyli ropa naftowa. Wczoraj, pomimo tego, że doszło do spadków indeksów giełdowych, do wyprzedaży globalnego ryzyka, ropa naftowa poszła w górę i to tylko potwierdziło, że teraz rynek boi się oczekiwań inflacyjnych, a te oczekiwania są pompowane właśnie tym, że cena ropy naftowej na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy wzrosła o prawie 30%, zwiększając oczekiwania na to, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaną na poziomach na których się znajdują przez dłuższy czas, oraz że może być następna podwyżka stóp procentowych. Dlatego też zachowanie ropy naftowej jest teraz takie ważne i potwierdza tezę, że od tego surowca wiele zależy, jeżeli chodzi o perspektywy na rynkach związanych z ryzykiem. Kolejną składową, która idzie za potencjalnym zwiększeniem oczekiwań inflacyjnych, jest zachowanie amerykańskich obligacji. Jak widzimy tutaj na wykresie, amerykańskie dwulatki są na poziomach najwyższych na rentowności od 15 lat i jesteśmy na dobrej drodze, żeby pokonać te maksima sprzed 15 lat, a rentowność amerykańskich dziesiątek sięga poziomu 4,5%. I jeszcze raz przypomnę wyniki ankiety sprzed miesiąca, która pokazywała, że w sytuacji, kiedy amerykańskie dziesiątki sięgną 4,5%, to 3/4 inwestorów spodziewa się spadku w okolicach 10 bądź też nawet więcej niż 10%, a to by oznaczało, że indeks Standard & Poor miałby potencjał do spadku w rejon 4100 punktów, czyli naprawdę jeszcze dość sporo od poziomów, na których teraz jesteśmy. Kolejna niezwykle interesująca statystyka pokazuje, jak na przestrzeni ponad 120 lat zachowuje się korelacja między amerykańskimi obligacjami, ich ceną, a zachowaniem indeksów giełdowych. W sytuacji, kiedy mamy tutaj do czynienia ze spadkami cen amerykańskich obligacji, czyli wzrostem rentowności, mamy także do czynienia ze spadkami indeksów giełdowych i na przestrzeni ostatnich lat to była dominująca korelacja i w ostatnim czasie wróciła ta korelacja do pozytywnych wartości i warto być tego świadomym.
Natomiast ten wykres jest niezwykle ważny dla nas, ponieważ sygnalizuje, jaki jest ogromny wpływ zachowania rynkowej stopy procentowej, czyli zachowania obligacji na wycenę spółek giełdowych, na ich atrakcyjność bądź też spadek atrakcyjności, czyli w naturalny sposób im wyższa jest rynkowa stopa procentowa, czyli im wyższe są te rentowności amerykańskich obligacji, im niższe ceny, tym gorzej dla wycen spółek giełdowych i ten wykres bardzo ładnie pokazuje, że to jest korelacja, która dominuje na rynkach finansowych. Ale o co chodzi z tym złotym krzyżem? Okazuje się, że w ostatnich dniach taki nowy złoty krzyż powstał na indeksie dolarowym. Złoty krzyż to jest moment, w którym średnia 50-sesyjna przecina od dołu średnią 200-sesyjną i właśnie tak się stało. Dla inwestorów średnio i długoterminowych ma być to sygnał do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej, czyli w tym wypadku miałoby to zapowiadać kontynuację presji na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara. Jednak przypominam, że mamy także tutaj bardzo ważne opory na amerykańskim dolarze i wkrótce naprawdę będzie musiała zapaść decyzja, co dalej z amerykańską walutą, a umocnienie amerykańskiej waluty nie sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe były kupowane, żeby ryzyko na całym świecie było kupowane i jeszcze raz przypominam, to co się dzieje na amerykańskim dolarze jest pochodną zachowania amerykańskich obligacji, a amerykańskie obligacje i ich zachowanie jest pochodną tego, co się dzieje w oczekiwaniach inflacyjnych, które teraz są wyrażone w zachowaniu ropy naftowej. Dlatego też te powiązania są teraz szczególnie istotne i na nie patrzmy za każdym razem. Wczoraj indeks giełdowy w Stanach Zjednoczonych kontynuował tendencję spadkową. Jesteśmy na coraz niższych poziomach. Do tych potencjalnych wsparć jest jeszcze około 100 punktów potencjalnej przestrzeni na spadki, więc wygląda na to, że końcówka miesiąca, końcówka kwartału może jeszcze bardziej pogłębić tą statystykę, którą przypomniałem na samym początku tego wpisu, która mówi, że wrzesień to jest najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcyjnym. Widzimy, że jest coraz mniej spółek, które są handlowane powyżej średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym na indeksie Standard & Poor, czyli szerokość tendencji spadkowej jest dość duża. Natomiast zaczynają wyłamywać się z tej presji indeksy giełdowe w Azji, które dzisiaj nie potwierdzają tych negatywnych sygnałów, które wczoraj płynęły z Wall Street, jeszcze raz potwierdzając, że to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest uzależnione od zachowania ropy naftowej i oczekiwań związanych z rynkową stopą procentową. Te powiązania widać jak na dłoni. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na potwierdzenie wybicia dołem z konsolidacji półrocznego horyzontu cenowego na indeksie DAX. To ma zwiastować mocny impuls spadkowy, który ma potencjał, żeby doprowadzić do spadku, do szybkiego ruchu w dół o 1000 punktów. Dawałoby to jeszcze przestrzeń do około 700-800 punktów spadku na indeksie DAX bez żadnych konsekwencji wynikających z wykresów. Dlatego też raczej nastawienie na rzecz spadków indeksów giełdowych powinno także wystąpić z powodu presji na rzecz amerykańskiego dolara i oddalenia presji na rzecz umocnienia europejskiej waluty. Jednak gdy zobaczymy na indeksy giełdowe w ujęciu światowym, czyli Global Stocks, w tym wypadku widzimy, że jesteśmy dokładnie na tej samej średniej 200-sesyjnej, niezwykle ważnym poziomie wsparcia i od wydarzeń, które będą miały miejsce wkrótce, będzie uzależnione to, co się ma wydarzyć w końcówce tego roku. Jeżeli globalnym akcjom uda się utrzymać nad średnią 200-sesyjną, będzie to wyśmienita zachęta do tego, żeby w końcówce tego roku przeprowadzić rajd tendencji wzrostowej, nawrót do tego, żeby ta hossa wróciła i żeby dyskontować optymistyczne scenariusze. A co przemawia za wzrostami? Jeszcze raz przypomnę, jesteśmy w cyklu prezydenckim, a cykl prezydencki mówi, że rok przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, a tak jest właśnie teraz, jest najlepszy do inwestowania na rynku akcyjnym, a przebieg zachowania indeksu Standard & Poor na przestrzeni ostatnich 3 lat ewidentnie potwierdza, że inwestorzy tak teraz widzą perspektywy co do indeksu Standard & Poor, więc moim zdaniem
w średniej perspektywie ten spadek, który jest teraz obserwowany, jest tylko ostatnią korektą w tym roku, ostatnim akordem ataku popytu, ale żeby to się zmaterializowało, potrzeba odwrócenia tendencji na ropie naftowej. Jeżeli zobaczymy odwrócenie tendencji na ropie naftowej, to spodziewajmy się także nawrotu hossy i to w skali dynamicznej na giełdach na całym świecie, poczynając od Stanów Zjednoczonych. Konsekwencje amerykańskiego dolara, Złotego Krzyża i rentowności amerykańskich obligacji w końcu prowadzą do spadków ceny złota. Utrzymanie poniżej $1900 sprzyja tendencji spadkowej. Jeżeli dodatkowo miedź spadnie poniżej 8100 punktów, $100, to sygnały prospadkowe będą także generowane przez rynek miedzi. I widzimy tutaj na tym następnym wykresie w ujęciu bardziej intradayowym, jak bardzo teraz odstaje od tej tendencji na surowcach zachowanie ropy naftowej, potwierdzając, że jest to klucz do zrozumienia tego, co się wkrótce i będzie działo na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych i także na całym świecie. Konsolidacja na Bitcoinie, nic tutaj się nie dzieje, a z danych makro najciekawsze będą te o zmianie, o dynamice wzrostu zamówień na dobra trwałego użytku o godzinie 14:30. Te dane będą opublikowane. No i teraz czas szybki na ogląd tego, co się dzieje na krajowych aktywach. Na rynku złotego stabilizacja i to jest bardzo ciekawe zachowanie, że rynek złotego nie reaguje na umocnienie amerykańskiego dolara, czyli tak jakby rynek złotego już zdyskontował to, co się dzieje na głównej parze świata. Polskie obligacje także są dość stabilne, ale dzisiaj mogą zareagować, jeżeli Czesi dokonają obniżki stóp procentowych, a na razie nikt nie widzi z żadnych ekonomistów ankietowanych takiego potencjalnego wydarzenia podczas dzisiejszego dnia, ale przypominam, że do końca tego roku rynek spodziewa się obniżek stóp procentowych w Czechach o 75 punktów bazowych, więc także Czesi mają dołączyć do tego, co się dzieje na Węgrzech, czy też w Polsce w polityce monetarnej. A giełda papierów wartościowych wczoraj tylko potwierdziła znaczenie wsparcia 1900 punktów. Przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia dwustosunkowa na wykresie dziennym, czyli rynek uważa, że ten spadek w tym miejscu, do tego miejsca ma znaczenie i część inwestorów zaczyna akumulować akcje w tym miejscu, a relatywna rosnąca siła między warszawską giełdą, odporność na spadki względem tego, co się dzieje na świecie, sygnalizuje, że taka akumulacja właśnie teraz trwa. Prawdopodobnie jest przeprowadzana przez inwestorów zagranicznych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć!